Poczucie bycia gorszą osobą od innych nie jest obiektywną, wyważoną, zrównoważoną oceną rzeczywistości, tylko jest pewnym nawykiem myślowym, który tak często był uruchamiany, że stał się automatyzmem, że nawet już nie zauważamy, że pyk, pyk, pyk to się zadziało, że on w ogóle się włączył i który działa jak krzywe lustro, krzywe zwierciadło się mówi, czyli uwydatnia bardzo mocno, często w wyidealizowany sposób czyjeś cechy pozytywne, za to bardzo mocno twoje cechy pozytywne gdzieś tam na margines spycha, a jedyne, co pokazuje jak pod lupą, to twoje braki. Trudno to nazwać obiektywnym spojrzeniem. Dlatego, żeby się z tym przegryźć, musimy włączyć większy realizm. Bardziej realistycznie i w bardziej zrównoważony sposób faktycznie przyjrzeć się i tobie, i innym, czyli generalnie tym, jak wygląda rzeczywistość. Temu, jak wygląda rzeczywistość. I dzisiaj to zrobimy. Zrobimy w 2 punktach, które generalnie rzecz biorąc możemy nazwać, na co zwrócić uwagę, jeżeli poczucie bycia gorszą osobą bardzo często ci towarzyszy i bardzo często się uruchamia w kontakcie z innymi ludźmi, wtedy, kiedy gdzieś z kimś rozmawiasz, kiedy w ogóle kogoś sobie obserwujesz. Ale zanim do tego przejdziemy, wielkie dzięki za waszą obecność. To co chcę wam powiedzieć, za komentarze, za wasze historie w komentarzach, gdzie dzielicie się swoimi własnymi doświadczeniami oraz tym, jak sobie radzicie z trudnymi rzeczami. To przecież to jest kopalnia wiedzy, ale i przede wszystkim poczucia takiego, inni też tak mają. Nie jestem sam, nie jestem sama. To myślę, że jest bardzo wielka rzecz tej naszej społeczności, która się tutaj właśnie tworzy pod komentarzami. Dzięki wielkie oczywiście wszystkim osobom obecnym poprzez Patronite, poprzez wpłaty na darowizny, poprzez Buy Coffee. Wielkie, wielkie dzięki, że tak doceniacie to, co robię. Dla mnie to jest super istotna informacja, bardzo motywująca. No i co, przechodzimy do naszych punktów. Punkt numer 1. Uczłowieczaj wyidealizowany obraz drugiej osoby. Dlatego, że poczucie bycia gorszą osobą od innych i porównywanie się ciągle i to na bardzo niekorzystnych dla ciebie warunkach wynika właśnie z tego, że tak bardzo idealizujemy innych ludzi, musimy ich trochę uczłowieczyć. Czyli ten ideał, widzisz kogoś, kto super elegancko wygląda, kto jest wysportowany, jest w świetnej formie, otacza się innymi ludźmi, świetnie zarabia, ma stanowiska, pnie się po szczeblach kariery, no nie wiem co jeszcze, ma super szczęśliwe życie rodzinne i ma cudowne hobby i w ogóle jego doba zdaje się trwać jakieś, 100 godzin, na pewno nie 24 godziny. Widzisz taki obraz, gdzieś ci się taki obraz stworzył w głowie, to jest ten moment. To jest ten moment, żeby sobie zrobić time out. Stop. Zatrzymujemy się, pauza. Uczłowieczamy ten ideał, ten wyidealizowany obrazek. A co to znaczy uczłowieczać? To znaczy, że przypominamy sobie o tym, że ta osoba, pomimo że wygląda i zdaje się budować taki wizerunek po prostu ideału, to ona nadal jest człowiekiem. Czyli zadaj sobie takie pytania w stylu, ciekawe, czy ta osoba denerwuje się przed tym, jak wychodzi gdzieś na scenę, nie wiem, wypowiedzieć się publicznie, czy zabrać głos w pracy, czy gdziekolwiek. I jak sobie z tym zdenerwowaniem radzi. Albo ciekawe, czy ją kiedyś dotyka syndrom oszusta, tylko że po prostu nie mówi o tym nikomu. Albo że ciekawe, czego ta osoba nie wie, bo nie może wiedzieć wszystkiego i gdzieś kiedyś ma jakieś braki, jakieś luki w informacjach, w swojej wiedzy i jak sobie z tym radzi. Czyli przypominamy sobie, że to jest człowiek. Wrażenie może być super perfekcyjne, ale tego nie da się przeskoczyć. To jest nadal człowiek z tych samych związków chemicznych, z jakich się składa każda inna istota na tej ziemi. Podlega tym samym prawom grawitacji, prawom doby 24-godzinnej i po prostu też ma swoje różne momenty. Widzimy moment, w którym jest absolutnie tip-top, ale to nie znaczy, że innych momentów nie ma.
Zdradzę Ci taki mój własny sposób na to, jak lubię sobie w takich momentach myśleć albo wyobrażać troszkę, uczłowieczać takie ideały. Wyobrażam sobie, tak jakoś jest, że się na tym skupiam, jak ta osoba wygląda w piżamie i kapciach. Nie? Tutaj mamy jakiegoś bardzo poważnego człowieka w garniturze albo jakiś w kostiumie, po prostu absolutnie wyprasowanym idealnie itp. itd. No i jak ta osoba wygląda w takich kapciach, na przykład w misie, nie? Albo w piżamie, gdzie jakieś są kropki, kaczki, nie wiem co tam jest na tych piżamach, ale takie naprawdę mniej serio. I ten obrazek właśnie mi uczłowiecza ten ideał, czyli mój umysł dostaje, i to po prostu też dzielę się tym z tobą, dostaje informację, tak, ta osoba tutaj teraz wygląda fantastycznie, jest tip-top przygotowana, jest absolutnie super, profesjonalna, nie wiem, poważna, elegancka itp. itd. I taki jest obrazek teraz. Ale o godzinie 20 w swoim własnym domu, w swoim własnym fotelu, przy swoim piesku, ona pewnie wygląda inaczej, nie? I wygląda w tym momencie, mój umysł dostaje taką informację, że wygląda inaczej, wygląda bardziej miękko. Taki mi się przychodzi taki mi wyraz do głowy. Nie tak sztywno wyprasowana, oficjalnie profesjonalna, tylko taka miękka, taka domowa, taka zwyczajna, człowiecza, ludzka. Nasze umysły potrzebują takich przypomnień, dlatego że to nagle się staje, no a propos pieska, nie? Ktoś tu się wyciąga, o tak pokaż się, przepraszam cię bardzo, dobrze, możesz już wracać do swojego zajęcia snu. Przypominamy sobie o tym, że to też jest człowiek. I my jako ludzie mamy różne odsłony i możemy zapominać o tym, że ktoś super elegancki, przygotowany i zawsze profesjonalny też ma swoją odsłonę taką bardziej zwyczajną, nie nadzwyczajną, ale zwyczajną, o której możesz zapominać. Może ma swoje obawy, zdenerwowania, stresy, wątpliwości w siebie, których nie bierzesz pod uwagę, o których nie mówi, nie? Wcale się tym nie zdradza i nie afiszuje. No, patrzcie ludzie, jak ja w siebie wątpię, pomimo tego, że mam garnitur. Czyli przypominamy sobie o jednej małej ludzkiej cesze, o której prawdopodobnie zapominam, patrząc na ten ideał, a który na 100% istnieje i tak samo dotyczy, jak i mnie. Czyli to jest takie zejście, trochę zbicie z tego pantałyku naszego umysłu, który się mocno zapętlił w tym, jacy to inni ludzie są idealni, ponieważ tuż za tym będzie szedł wniosek, a ja nie. Jacy to inni są eleganccy, a ja nie. Jacy to inni są super poważni, absolutnie niekończące się pasmo sukcesów, a u mnie nie. Musimy sobie przypomnieć, tam nie jest aż tak wysoko, tylko jest różnie. Czasami jest wysoko, czasem jest niżej i to jest absolutnie normalne człowieczeństwo. A za chwilę kolejnym punktem przypomnimy sobie, to nie do końca też jest tak, że u mnie zawsze nie. No ale do tego służy ten drugi punkt. Przypomnij sobie i skup się na własnych zasobach. Poczucie niskiej wartości, niskiej ważności, zwłaszcza w porównaniu do innych ludzi, to jest skupianie się na tym, czego nie mam. Czyli innymi słowy, dlatego, że kulisy innych osób są dla mnie niedostępne, to zakładam, że ich nie ma, więc tylko i wyłącznie nie istnieją, więc tylko i wyłącznie istnieje ten przepyt i to bogactwo, które widzę u innych. A dlatego, że moje własne kulisy są tak bardzo mi dostępne, to wyobrażam sobie, że one definiują już całą moją osobę. Że tylko co jest, co istnieje i co można o mnie powiedzieć, to są te kulisy, w których jest tak duży brak i właściwie to tylko i wyłącznie skupiam się już na tym braku. Tak wygląda ten nawyk myślowy, jakim jest poczucie bycia gorszą osobą. Musimy to też rozliczyć, sprowadzić na ziemię i skonfrontować z realiami i skonfrontować z tym, jaka jest faktyczna rzeczywistość. A rzeczywistość jest taka, że nie będę cię przekonywać, że dobra, to ty jesteś dobry we wszystkim.
Albo, że ty jesteś dobra w każde, czegokolwiek się nie dotkniesz, to zamieniasz to w złoto. Nie, to znowu odfrunęliśmy. Tamto to była historia zbyt zła, żeby była prawdziwa, a ta jest zbyt dobra, żeby była prawdziwa. Wracamy na ziemię i tutaj kluczowe w przypominaniu sobie własnych zasobów jest rozróżnianie, że ty masz prawo być w czymś kiepski lub kiepska, ale jednocześnie to nie koniec historii o tobie, bo są tematy, i obszary, w których jesteś mocna. I to sobie przypominamy. Czy nie wiem, na przykład na spotkaniu z kimś ktoś, nie wiem, świetnie pamięta daty i opowiada o historii świata czy Polski i tam rzuca datami i w ogóle wszystkim. A ty myślisz, Boże, ja uczyłam się tej historii w szkole, ale nic nie pamiętam i nigdy nie jestem taka w tym dobra i w ogóle nie pamiętam żadnych dat, ale jestem w tym kiepska. I często ta autorefleksja się na tym kończy, czyli się skupiasz tylko i wyłącznie na tym braku w porównaniu z kimś innym. Ten brak jeszcze bardziej się gdzieś zapada i tu kończysz. A chodzi o to, żeby nie kończyć. Chodzi o to, żeby sobie dopowiedzieć i jednocześnie nie jestem dobra w historii, nie pamiętam ani jednej daty. Włącznie ledwo pamiętam datę swoich własnych urodzin. I jednocześnie jestem bardzo mocna w czymś innym. Nie wiem, na przykład rozpoznawaniu tego, co czuje druga osoba. Albo w domyślaniu się, co ta osoba ma na myśli. I sobie oczywiście możesz przeciwstawiać, jakby tutaj przeciwwagę znajdować czy szukać w umiejętnościach miękkich, twardych, jakie sobie zażyczysz. Nie tworzymy jakiejś selekcji, to nie jest rozmowa wstępna, to nie jest rozmowa kwalifikacyjna do niczego, tylko to jest szukanie swoich własnych zasobów i przypominanie sobie, że masz prawo nie być dobra lub dobry w czymś, ale to nie oznacza, że nie jesteś dobry w niczym. To tylko oznacza, że gdzieś faktycznie w czymś się nie znajdujesz. Coś nie działa w twoim, nie działa w twojej pamięci, jakieś mechanizmy rozumienia jakichś mechanizmów, czy jakieś predyspozycje, to nie jest twoja mocna strona, ale jednocześnie w innych obszarach jest. Myślenie, poczucie bycia gorszą osobą polega na tym, że właśnie nie przypominamy sobie o tym i jednocześnie jestem dobra w tym a tym. Czyli tak, tutaj mam jakieś słabostki i jednocześnie tu są moje mocne strony. Jeżeli zależy ci na tym, żeby opracować nad tym poczuciem bycia gorszą osobą, to jest to ta praktyka, to jest właśnie to, czego warto się uczepić. Czyli jest to taki trening selektywnej uwagi, tak de facto. Trening tego, na czym się skupiasz. Tak jak wspomniałam na początku, poczucie bycia gorszą osobą to jest nawyk myślowy. Nawyk skupiania uwagi na tym, jacy to wszyscy są idealni, absolutnie nie są ludźmi, są jakimiś ideałami chodzącymi, których nie uczłowieczamy, albo skupianie swojej uwagi wyłącznie na tym, czego mi brakuje. W pierwszym punkcie przeciwstawialiśmy się temu i uczłowieczaliśmy te nasze ideały. W drugim punkcie skupiamy się na tym, żeby sobie przypomnieć o swoich własnych mocnych stronach. Bo one istnieją, masz zasoby. To, że tutaj jesteś, to, że oglądasz ten film, to, że się kształcisz, to, że się rozwijasz. Chociażby już, bingo, znaleźliśmy twój jeden bardzo istotny zasób. Czemu by o nim sobie nie przypominać? Oczywiście liczę się z tym, że po prostu oglądanie filmu to być może za mało, być może ten właśnie temat potrzebujesz przegadać w kontakcie 1 na 1, zapraszam. A być może potrzebny ci jest taki stały punkt odniesienia po to, żeby dać sobie spokój. Coś przeczytać. Jakiś mały, krótki tekst, ale który dodaje ci energii i motywacji, a przede wszystkim spokoju. No to jest newsletter. Jeżeli jeszcze nie jesteś zapisana lub zapisana, zapraszam serdecznie. No i oczywiście, jak zawsze, zachęcam ciebie do wzięcia udziału w rozmowie, w dyskusji. Porozmawiajmy sobie o tym, kiedy na przykład, w jakich sytuacjach, w jakich kontekstach włącza ci się to poczucie gorszości, bycia gorszą osobą od innych. Podziel się tym w komentarzach. Myślę, że to, co można zyskać, to jest to, ja też tak mam. Ja to znam. Nie jestem sam, nie jestem sama.
poprzez właśnie chociażby głos w komentarzu. Przy okazji jest to oczywiście, tak jak mówiłam, wsparcie tego, co robię, podobnie jak platformy Patronite Buy Coffee. Wielkie, wielkie dzięki za uczestnictwo, za klikanie, subskrypcje, lajki itp. Fajnie, że się tutaj razem wspieramy. I cóż, widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.